Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Dzisiaj trochę o pozytywnej energii i o tym, jak odróżnić zdrową pozytywność od toksycznej pozytywności. Bo of course jest coś takiego jak toksyczna pozytywność i swego czasu sama ją promowałam, nie będąc do końca świadoma, że ją promuję. Więc teraz po czasie nauczyłam się na swoich błędach, dlatego też chcę Wam powiedzieć o tym, jak być pozytywnym w życiu, ale zdrowo. Na początek zacznijmy od tego, z czym się kojarzy pozytywność. Z uśmiechem, z radością, po prostu, że ktoś, wiecie, chodzi rozpromieniony, cały w skowronkach i że ma taką pozytywną energię. A to nie do końca tak. W moim rozumieniu bycie pozytywnie nastawionym do życia to nawet nie jest tak naprawdę w kółko bycie optymistą. Oczywiście są ludzie, którzy są optymistami i są w zdrowy sposób optymistami, także totalnie to szanuję, to sobie nie myślcie, że nie. Po prostu ja, mówiąc od siebie totalnie, jako nie żaden, wiecie, specjalista, nie wiadomo jaki, tylko po prostu, jako ja, osoba, która trochę już rzeczy przeżyła, trochę rzeczy wie, ja jestem realistką już w tym momencie. Czasem marzycielką, ale ogólnie realistką. Kiedyś byłam pesymistką i właśnie o to mi najbardziej chodziło w moim życiu, żebym z tego pesymizmu i z tego czarnowictwa się na dobre wyrwała. No i się udało, chociaż nie ukrywam, że czasem mnie dopada, czasem mnie też dopada, także spokojnie. No ale opowiem Wam dokładnie, o co mi tutaj w tym wszystkim chodzi. Bardzo często słyszałam od ludzi, wiecie, w internecie bądź nie, że ja mam taką pozytywną energię, że ja nią zarażam w ogóle ludzi i że cały czas taka z uśmiechem i jestem taką, wiecie, zabawną osobą. I to się zgadza, w sensie staram się też taka być, tak? To jest dla mnie też ważne, żeby przekazywać pozytywną energię ludziom. Ale to nie znaczy, że ja właśnie jestem optymistką i że cały czas myślę, wiecie, kategoriami: o, będzie dobrze, ale będzie super, życie jest piękne. Nie. W sensie, życie jest piękne. Życie jest piękne, ale świat, w którym żyjemy, czasem potrafi być okrutny. I to trzeba też umieć rozgraniczyć i trzeba też sobie powiedzieć: okej, nie wszystko zależy od nas, ale jesteśmy w stanie zmienić swoje własne myślenie. Jeżeli chodzi o mnie, to ta pozytywna energia, którą tak bardzo chętnie dzielę się teraz z innymi, to jest wynik mojej pracy terapeutycznej, bo tak jak powiedziałam, ja kiedyś byłam totalną pesymistką i zawsze tworzyłam czarne scenariusze życia. Jednak w międzyczasie wkręciłam się też w toksyczną pozytywność, kiedy uważałam, że nawet jak jesteśmy smutni, to się uśmiechajmy, bo będzie wszystko dobrze. No sorry, ale no nie. W pozytywności nie chodzi o to, aby ciągle się uśmiechać. Aby ciągle, wiecie, latać w skowronkach, aby ciągle tryskać energią. Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby nauczyć się szukać pozytywów nawet w najgorszej sytuacji życiowej. I żeby doceniać też swoje sukcesy, zarówno te małe, jak i te duże. A w przypadku osoby chorującej psychicznie, mówię tutaj teraz na sobie, bo tak jak mówię, ja nie jestem specjalistą, nie jestem psychologiem, nie jestem terapeutą, nie jestem psychiatrą. Nie jestem i chcę, żebyście to wiedzieli. Ja mówię tutaj ze względu na swoje doświadczenia i na swoją wiedzę ze studiów. Dla osoby chorującej psychicznie czasem sukcesem jest wstanie z łóżka i wzięcie prysznica. To jest ogromny sukces. I to jest właśnie to, żeby też to doceniać. Że wiecie, osoba siedzi w bardzo złym stanie. Powiedzmy stereotypowo już i trochę też na sobie, że jest w zaburzeniach depresyjnych potężnych, nie ma siły wstać z łóżka, ale któregoś dnia wstaje, idzie pod prysznic. I to, że jest teraz w głębokich zaburzeniach depresyjnych, to nie jest pozytywna rzecz, absolutnie nie. I trzeba też to umieć zrozumieć, że to nie jest ciekawa sytuacja i nigdy nie będzie, i to jest straszna sytuacja. Ale pozytywną rzeczą w tym wszystkim jest to, że ta osoba wstała z łóżka i poszła pod prysznic. I to jest właśnie ta pozytywność, żeby wyciągać nawet z najgorszej sytuacji życiowej, tego, że ktoś jest w takim złym stanie psychicznym, to, że udało mu się wstać z łóżka.
to jest ogromny sukces. I z każdym kolejnym rokiem mojej pracy na terapii zauważam, że im więcej takich pozytywnych rzeczy zauważę, nawet takich, dla których mogą być totalnie śmieszne. Mogą być totalnie śmieszne, bo dla niektórych takie wstanie z łóżka i pójście pod prysznic to jest, wiecie, codzienność i to może być dla nich śmieszne. Dla osoby chorującej psychicznie nie jest śmieszne. I im więcej się takich rzeczy zauważa, tym bardziej się człowiek nakręca pozytywnie na to, że kiedyś z tego wyjdziemy. Tego typu myślenie nie działa tylko i wyłącznie w zaburzeniach psychicznych, ale też w każdym problemie w naszym życiu, w każdym ciężkim dniu. Docenianie siebie, docenianie swoich każdego rodzaju sukcesów. Wspominałam na TikToku o tym, że ja prowadzę dziennik pozytywnego myślenia i uważam, że to jest bardzo dobra rzecz i bardzo pomocna właśnie w procesie przeżywania czy to trudnych dni, czy to problemów, czy to właśnie nawet zaburzeń psychicznych. Jest to bardzo pomocne, bo kiedy zapisujemy sobie pozytywne rzeczy, wszystkie jakie zauważymy, jak najwięcej mamy ich zauważyć i zapisać. Jeżeli to zapisujemy, to później się też możemy spojrzeć na to, bo ja mam to w formie papierowej, w formie zeszytu i możemy się na to spojrzeć i zobaczyć, że wow, tyle rzeczy fajnych się stało. I to jest właśnie to. My nie zaprzeczamy temu, że coś jest teraz źle, że mamy ciężki czas w życiu, że mamy dużo problemów, że mamy załamanie psychiczne. My nie zaprzeczamy temu. Jest to sytuacja trudna. Ale im więcej zauważymy tych chociażby malutkich pozytywnych rzeczy, tym bardziej nakręcimy się na to, że kiedyś te wszystkie problemy miną. I to jest według mnie tak naprawdę całe sedno pozytywności. Ja też bardzo chętnie opowiem Wam z mojego życia, jak sobie z różnymi sytuacjami poradziłam i też zaraz wezmę sobie do ręki dziennik pozytywnego myślenia i powiem Wam mniej więcej, co ja tam zapisuję i o co mi w tym wszystkim chodzi. Mam właśnie w ręce swój dziennik pozytywnego myślenia i ludzie na Spotify'u nie widzą obrazu, więc ja przeczytam Wam, co jest na okładce. Na okładce tego zeszytu jest dosłownie napisane You are beautiful, love yourself. Czyli w tłumaczeniu jesteś piękny, kochaj siebie, a z tyłu jest napisane Life is good, czyli życie jest dobre. Specjalnie wybrałam taki zeszyt, żeby właśnie pasowało do vibe'u tego dziennika, ok? I słuchajcie, ja otworzę teraz go na randomowej stronie kompletnie i przeczytam Wam cokolwiek. Dosłownie randomowa strona, 29 listopada 2024. Poszłam na siatkówkę. To jest jedna z pozytywnych rzeczy. Niby to jest rutyna, że ja, wiecie, tydzień w tydzień, w dany dzień chodziłam na tą siatkówkę. To było dla mnie pozytywne, bo ja bardzo lubiłam tą siatkówkę. I jeżeli będę miała możliwość teraz w życiu dalej chodzić na tą siatkówkę, to będę chodziła na tą siatkówkę. To jest dla mnie pozytywne. Nie traktuję tego już jak rutyny, tylko jako to, że czeka mnie coś dobrego. Kolejna rzecz. 1 grudnia 2024. Nie musiałam ustawiać budzików, spałam 9 godzin i dzięki temu się wyspałam. Dla niektórych normalka. Ja to traktuję jako pozytywną rzecz, bo ja nie muszę wstawać rano. Spałam 9 godzin. To jest dla mnie dużo, bardzo dużo. 9 godzin i dzięki temu się wyspałam. To jest tak super informacja. Ja z takich rzeczy robię takie pozytywne rzeczy dla siebie. Wyciągam te pozytywy ze wszystkiego, co się da. Przekręciłam o parę stron, nie wiem co tu jest. O, zrobiłam sobie jajecznicę z parówką na śniadanie i usmażyłam chleb w jajku. Kolejna pozytywna rzecz, że mi się chciało zrobić tą jajecznicę z parówką, bo zazwyczaj nie chciało mi się w ogóle gotować. A zrobiłam sobie jajecznicę i usmażyłam chleb w jajku. Coś mi się chciało zrobić, no. O, albo kolejne. Nie poszłam na zajęcia z powodu złego samopoczucia i nie miałam z tego powodu wyrzutów sumienia. To jest książkowy przykład tego, jak rzecz negatywną zamienić w chociaż trochę pozytywną. Bo ja nie zaprzeczam temu, że ja się źle czułam, ja już nie pamiętam, czy ja byłam chora, czy się źle czułam psychicznie i przez to nie poszłam na zajęcia, bo to był grudzień 2024. Chyba psychicznie wtedy się źle czułam, nie wiem. Ale nie poszłam tam i to nie było okej, że ja się źle czułam. Ale przekręciłam tą sytuację i zamiast się skupić na tym, że ja się źle czuję, skupiłam się na tym, że ja nie mam wyrzutów sumienia do siebie, że coś odpuszczam. Bo bardzo często miałam wyrzuty sumienia do siebie, jeżeli coś odpuściłam, wiecie, zaczynałam odpoczywać zamiast pracować. No to jest ten pracoholizm, oczywiście niektórzy się przywalą, że nie jestem pracocholiczką, no ale
Mniejsza o to. No, mówiłam o tym w odcinku o hejterach. Jak nie widzieliście, to sobie obejrzyjcie. Niech każdy sobie mówi, co chce. Ja wiem, że wtedy to był dla mnie duży krok w mojej pracy psychicznej, że ja nie czułam wyrzutów sumienia z powodu tego, że ja nie poszłam na zajęcia. I ja tą sytuację po prostu przekręciłam, zamiast się nakręcać na negatywne rzeczy i wpadać w błędne koło lękowych myśli i w błędne koło tego, że się źle czuję, wyciągnęłam z tego pozytyw. Ej, nie mam wyrzutów sumienia. Dałam sobie przestrzeń na odpoczynek. I tu o to chodzi. Nie zaprzeczać niczemu. Dawać sobie przestrzeń na wszystkie emocje, bo wszystkie emocje są potrzebne w życiu. Ludzie mówią, że emocje są dobre i złe. Ja uważam, że wszystkie emocje są dobre, bo są potrzebne. Niektórzy mówią, że emocje są pozytywne i negatywne. Mogę się z tym zgodzić, ale czy smutek w momencie, w którym chcemy wyregulować swój układ nerwowy, po prostu wyrzucić coś z siebie i przez to obniżyć napięcie w swoim własnym ciele, jest na pewno negatywny? Powiedzmy, że po prostu wszystkie emocje są potrzebne, przynajmniej według mnie. I dlatego tamtego dnia pewnie dałam sobie przestrzeń na odpoczynek, pewnie na smutek, pewnie na płacz, pewnie na złość. Nie pamiętam dokładnie, bo to, tak jak mówię, ponad pół roku temu było, ale dałam sobie przestrzeń na te emocje, nie miałam wyrzutów sumienia, że nie poszłam na zajęcia i to był dla mnie ogromny pozytyw tej sytuacji. Pomimo tego, że sama w sobie sytuacja nie była pozytywna. Dobra, tutaj mam taką rzecz dosyć prywatną, ale jestem w stanie się nią podzielić w internecie, bo to już było w sierpniu, ja już w ogóle przekręciłam na sierpień, bo przez długi czas też nie zapisywałam pozytywnych rzeczy, bo po prostu o tym zapomniałam i przez to też mój stan psychiczny się pogorszył, więc dlatego uznałam, że im więcej, w sensie im bardziej regularnie prowadzę ten dziennik, tym lepiej też jest z moją psychą. No ale dobra, jesteśmy w sierpniu, na początku sierpnia, chodziłam wtedy na wolontariat i pamiętam, że jechałam rano i miałam takie w sobie myśli, że w sumie to ja nie jestem im tam potrzebna, no nie, że w sumie to pewnie mnie tam trzymają z litości. No zaczęłam się nakręcać na negatywne myśli. I mój zapisek tutaj. Po jakimś czasie na wolontariacie udało mi się pokonać negatywne myśli i poczułam się komuś potrzebna. To jest bardzo pozytywna rzecz. Dla niektórych to by było takie, co ty piszesz? Dla mnie to była super pozytywna rzecz, że ja się poczułam naprawdę lubiana, potrzebna i że nie jestem tam na marne. Nawet zapisałam sobie, że bawiłam się z małym kotkiem, który był bezpański i tam jedna osoba mogła go zabrać do domu. To była ciekawa historia, nie będę się w to teraz wkręcać. No ale dosłownie zapisałam sobie, że bawiłam się z tym kotkiem. Bo to też jest pozytywne. Albo na przykład za każdym razem, jak byłam w Tomaszowie, zapisywałam sobie w dzienniku, że porozmawiałam z mamą, poplotkowałyśmy sobie, zagrałyśmy razem w kości, w karty, że super spędziłyśmy razem czas, nie wiem, byłyśmy razem na przejażdżce. To jest dla mnie mega pozytywne i niektórzy by powiedzieli, że to jest po prostu rutyna w momencie, w którym się odwiedza rodziców. A ja po prostu doceniam każdą rzecz, jaką zrobię z mamą, która sprawi nam radość. I zapisuję to sobie, aby o tym pamiętać. Nawet zapisałam któregoś dnia, że poczułam dużo energii do działania. Że wiecie, ja obserwowałam siebie i poczułam w sobie dużo energii do działania i sobie to zapisałam. Dobra, przejdźmy sobie na przykład do września. Umówiłam się na kolejną rozmowę o pracę. To jest pozytywne. To jest bardzo pozytywne. Ktoś się odezwał, chciał ze mną rozmawiać, więc się umówiłam na rozmowę o pracę. Zapisuję też takie rzeczy w stylu, że spotkałam się z kimś, że poszliśmy sobie gdzieś, nie wiem, do knajpy, do pubu, whatever. Albo nawet na spacer, że po prostu się widzieliśmy, rozmawialiśmy, dużo śmialiśmy. I to jest tak pozytywne, słuchajcie, zapisywanie sobie takich rzeczy i dostrzeganie tego jest naprawdę mega ważne. Bo jednak nie oszukujmy się, ale ludzki mózg o wiele mocniej przetwarza informacje negatywne od tych pozytywnych. Nie chcę w tym momencie skłamać, ale czytałam kiedyś, że po prostu na jedną negatywną informację dla naszego mózgu przypada kilka albo 10 pozytywnych, coś takiego. No ale kilka na pewno. Że po prostu negatywne są silniejsze dla naszego mózgu niż pozytywne. Dlatego tak bardzo ważne jest zauważanie tych pozytywnych rzeczy, bo pomimo problemów, im więcej będziemy takich pozytywnych rzeczy zauważać, tym bardziej będziemy w stanie to sobie wyrównać albo nawet przebić te negatywne rzeczy
dzięki czemu będziemy mieć więcej nadziei na to, że nasze problemy kiedyś się skończą. Skończmy na ten moment z tym dziennikiem pozytywnego myślenia, powiem Wam też trochę jeszcze o swoim życiu, ale najpierw chciałabym jeszcze trochę poopowiadać o tej toksycznej pozytywności, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat. I ja pamiętam, że jak byłam w Oriflame, to właśnie wkręciłam się w taką potężną, toksyczną pozytywność. Dosłownie jak kiedyś nagrywałam rolkę i napisałam tam, wiecie, na ekranie: uśmiechaj się nawet jeśli tego nie czujesz. I to jest taki bullshit. Naprawdę, sorry, wiem, że to jest brzydkie słówko, ale to jest bullshit. To jest po prostu jeden wielki bullshit. Dlatego absolutnie nie jestem dumna z tego, że ja to wtedy tam napisałam, bo teraz trochę czuję do siebie wstyd za to w sumie. Bo jeżeli nie czujemy, żeby się uśmiechać, to nie musimy. I to nie odbiera nam pozytywnej energii. Czasem są dni załamania. Nawet ja powiem Wam od siebie, że ja wczoraj dosłownie, dzień przed nagraniem tego filmiku, miałam załamanie nerwowe, bo ostatnio dużo się działo i w tym momencie po prostu miałam już mniej roboty, więc mój organizm poczuł taką potrzebę wypłakania się, wyrzucenia tych wszystkich żali, zobaczył, że ma przestrzeń na to, więc ja to zrobiłam. Ja to po prostu zrobiłam. Wypłakałam się wczoraj, dałam sobie przestrzeń, dużo przestrzeni i, i pomogło. Pomogło, ja się nie uśmiechałam na siłę, bo nie trzeba tak i nawet nie należy tak. I czy ten jeden dzień załamania odebrał mi pozytywną energię? Nie. Absolutnie nie. Ja wiedziałam, że potrzebowałam tego dnia, ale wiedziałam, że jeżeli ja już wyrzucę wszystko z siebie, to zacznę patrzeć znowu na te pozytywy. I to też jest potrzebne, aby zrobić sobie reset, aby wypłakać się, wykrzyczeć. Wiecie, jest szereg sposobów na to, żeby sobie zdrowo radzić z emocjami. Oczywiście nie w sposób destrukcyjny, na różne sposoby, bo ja też sobie tak kiedyś radziłam z emocjami w sposób bardzo destrukcyjny, autodestrukcyjny. No nie jest to ciekawe i absolutnie nie polecam. A jeżeli zmienimy mindset, swój mindset i zaczniemy bardziej skupiać się na pozytywnych rzeczach w życiu, to będziemy naprawdę o wiele silniejsi. I mówię to Wam na bazie moich doświadczeń. No ale jeszcze patrząc na tą toksyczną pozytywność, ja na przykład oglądałam parę dobrych razy filmik prostracji o pani Rii Sokół. Bardzo mi zapadł ten filmik w pamięć, bo na przykład ta pani mówiła o depresji, że to jest droga do zdrowienia, że wiecie, to jest poszukiwanie wolności, co jest kompletną bzdurą. I mówię to jako osoba, która przeżyła zaburzenia depresyjne i dalej z nimi walczy, ale jakby już jestem mocno poza tym. Serio, zrobiłam duży progres w swoim życiu. No ale wiem jak jest, nie? Wiem jak to wygląda i uważam, że to, co było powiedziane tam, to były kompletne bzdury. Albo na przykład sprzedawała jakąś naklejkę na samochód, na której było napisane, że ty widzisz korek, ja widzę obfitość samochodów. I to mnie śmieszy. Pomimo tego, że ja też starałabym się, wiecie, z tego, że stoję w korku, stworzyć coś pozytywnego, no ale nie w taki sposób, błagam. To jest według mnie dosyć toksyczne. W ogóle obfitość samochodów to jest tak sztuczne, że aż śmieszne. Wiecie, co ja bym zrobiła? Ja bym, będąc w korku, powiedziała sobie: dobra, mam teraz przestrzeń na to, żeby na spokojnie sobie posiedzieć w aucie. Uspokoić się, nie pędzić tak. Widocznie jest to jakiś znak, aby się na chwilę zatrzymać. Jeżeli dla kogoś to brzmi sztucznie, spoko. Ale ja uważam, że to jest właśnie to przerobienie sytuacji. Nawet jeżeli gdzieś się spieszymy, jesteśmy w korku. Po co się nakręcać na tą złość i później cały dzień chodzić wkurzonym? Lepiej powiedzieć sobie: okej, ten korek jest chwilowy, on niedługo przejdzie. Ja dzięki temu, że stoję w korku, nie muszę teraz nigdzie szybko jechać. Mam chwilę na złapanie oddechu. Według mnie ma to dużo sensu, na pewno więcej sensu niż obfitość samochodów. I w sumie chyba na tym głównie opiera się osobiście moja pozytywna energia. Że to nie jest tak, że ja codziennie jestem szczęśliwa, tylko to jest tak, że ja szukam we wszystkim, w czym się da, pozytywnych rzeczy i próbuję negatywne sytuacje przekręcić,
aby chociaż trochę znaleźć jakichś, wiecie, niuansów, jakichś malutkich szczególików, które w tej sytuacji mogą być pozytywne, aby poczuć w sobie więcej siły do życia i do pokonywania problemów. Tego Wam życzę, abyście szukali pozytywów w swoim życiu, bo to daje siłę. Trzymajcie się. Love you so much.